Wiosna 1945 roku. Benito Mussolini jest już cieniem człowieka, który przez ponad 2 dekady rządził faszystowskimi Włochami i z balkonu Palazzo Venezia porywał tłumy. Jego państwo pogrąża się w chaosie wojny domowej, niemieckiej okupacji i alianckiej ofensywy. Na północy kraju trwają zacięte walki, a Duce, osamotniony i schorowany, obserwuje upadek świata, który sam stworzył. Jak wyglądały ostatnie lata jednego z najsłynniejszych dyktatorów XX wieku i dlaczego jego śmierć do dziś budzi tak wielkie emocje? Zapraszamy na ostatnią część biografii poświęconej Benito Mussoliniemu. Mecenasem odcinka jest Damian Stasik. Gdy we wrześniu 1939 roku Europa stanęła w ogniu wojny, Benito Mussolini znajdował się w szczególnym momencie swojej kariery politycznej. Formalnie pozostawał twórcą i niekwestionowanym przywódcą faszystowskich Włoch. Człowiekiem, który od ponad dekady kontrolował państwo, aparat propagandy, system edukacji oraz większość instytucji publicznych. W praktyce jednak jego pozycja nie była już tak stabilna, jak mogło się z pozoru wydawać. Włochy były gospodarczo wyczerpane kampanią w Etiopii oraz zaangażowaniem się w wojnę domową w Hiszpanii po stronie generała Franco. Włoskie społeczeństwo odczuwało skutki tych wszystkich wydarzeń. Kraj nie nadążał za wyzwaniami nowoczesnej wojny. Ponadto coraz wyraźniej dostrzegano, że niemiecki sojusznik nie darzy swojego faszystowskiego partnera szczególnym szacunkiem. Berlin nie tylko regularnie łamał umowy międzynarodowe, ale przede wszystkim nie informował Rzymu o swoich działaniach. Tak było zarówno w przypadku Anschlussu Austrii, jak i zajęcia Czechosłowacji. Prawdziwym policzkiem okazało się jednak nawiązanie relacji z Moskwą, przeciwko której, przynajmniej teoretycznie, skierowany był pakt antykominternowski, do którego Włochy przystąpiły w 1937 roku. U progu II wojny światowej Mussolini zdecydował się na neutralność, na tak zwaną niewojnę, non belligeranza, co samo w sobie nie było spowodowane żadną sympatią względem Polski, choć tę minimalnie niewątpliwie Duce wykazywał, lecz kwestiami pragmatycznymi. Otóż Królestwo Włoch było po prostu nieprzygotowane do działań wojennych. Nie była to zresztą neutralność w klasycznym znaczeniu, lecz raczej taktyczne powstrzymanie się od działań zbrojnych, przy jednoczesnym utrzymaniu politycznego i ideologicznego sojuszu z III Rzeszą. Armia włoska cierpiała na poważne braki organizacyjne i sprzętowe. Brakowało nowoczesnej artylerii, czołgów, logistyki, nawet lotnictwo wbrew powszechnej propagandzie dalece odstawało od zdolności państw alianckich. Jednocześnie Mussolini nie zamierzał pozostawać biernym obserwatorem wydarzeń, które postrzegał jako historyczną szansę na przebudowę ładu europejskiego i dalszą ekspansję włoskiego imperium. Jego kalkulacja polityczna opierała się na błędnym przekonaniu, że wojna będzie krótka, a Włochy przystąpią do niej w dogodnym momencie, uzyskując możliwie największe korzyści terytorialne i polityczne. Jeśli było to możliwe, Mussolini pozostawał bardzo aktywny oraz skuteczny dyplomatycznie. W tym miejscu warto wspomnieć o jego interwencji, jaką podjął u samego Adolfa Hitlera względem polskich profesorów uwięzionych w obozach koncentracyjnych. Dzięki interwencji Duce z początkiem 1940 roku doszło do zwolnienia aż 102 krakowskich profesorów. Choć politykę wojenną Mussoliniego często przedstawia się jako pasmo błędów, warto zwrócić uwagę na słowa, które miał wypowiedzieć 8 grudnia 1939 roku podczas posiedzenia Wielkiej Rady Faszystowskiej. Mamy tu do czynienia z walką dwóch imperiów, dwóch lwów. Nie mamy interesu w tym, aby któreś z nich odniosło miażdżące zwycięstwo. Jeśli wygra Wielka Brytania, nie zostawi nam w morzu nawet tyle wody, żebyśmy mogli się wykąpać. Jeśli wygrają Niemcy, poczujemy na sobie ich ciężar. Niech oba lwy rozedrą się na strzępy, niech potem padną z podkulonymi ogonami. Jeśli tak się stanie, my je będziemy podnosić. Słowa te w zasadzie oddawały istotę nastrojów społecznych. Włosi z pewnością nie darzyli szczególną sympatią swojego północnego sąsiada. Z drugiej strony pokazywały, że Mussolini chciał prowadzić własną grę. Przed faszystami pojawiło się kilka możliwości, które mogły opóźnić lub ograniczyć wejście do wojny, a nawet przynieść Mussoliniemu korzyści polityczne. Jedną z nich były wiosenne próby dyplomatycznego sądowania ze strony Francji w 1940 roku, zmierzające do utrzymania Włoch poza konfliktem oraz ewentualnego złagodzenia włoskich roszczeń terytorialnych.
Jeszcze bardziej korzystną ofertę złożono Włochom pod koniec maja, jednakże Mussolini, prawdopodobnie zafascynowany niemieckimi sukcesami militarnymi, postanowił pozostać wiernym swojemu sojusznikowi i nie skorzystał z okazji. Również w maju Winston Churchill skierował do Mussoliniego list, w którym, powołując się na spotkanie sprzed lat i podtrzymując swoją wcześniejszą, bardziej przychylną opinię o Il Duce, zachęcał przywódcę faszystów do zerwania sojuszu z Hitlerem. Mussolini pozostał jednak nieugięty. Włochy dzielił już tylko krok od przystąpienia do wojny. Ten moment nadszedł w czerwcu 1940 roku. Po serii błyskawicznych sukcesów Niemiec w Europie Zachodniej, w tym upadku Francji, Mussolini uznał, że dalsze zwlekanie jest nieopłacalne. 10 czerwca 1940 roku o godzinie 17:30 z balkonu Palazzo Venezia w Rzymie ogłosił wypowiedzenie wojny Wielkiej Brytanii oraz Francji. W swoim przemówieniu Mussolini mówił o godzinie przeznaczenia. Mówił o tym, że oto nadszedł dogodny moment do tego, aby Włochy znalazły się w kręgu państw zwycięskich. Jego decyzja nie była podyktowana kwestiami militarnymi. Włochy nie były gotowe do wojny, ale Mussolini zdawał sobie sprawę z tego, czy też uważał, że jeśli Włochy nie przystąpią do wojny, ominą je ewentualne nabytki terytorialne oraz nim zwycięzców. Większość historyków uważa, że decyzja o przystąpieniu do wojny była fatalna. Wskazywano przy tym, że faszystowskie Włochy mogłyby bez przeszkód przyglądać się wydarzeniom europejskim z neutralnej perspektywy. Dokładnie tak zachowała się przecież Hiszpania. Z drugiej strony warto zauważyć, że Mussoliniego wiązały konkretne porozumienia, a i kwestie ambicjonalne niespecjalnie pozwalały mu na bierność lub zdradę sojusznika. Ostatecznie trudno było również przewidzieć, że wojna potrwa tak długo. Już pierwsze tygodnie pokazały słabość włoskiej armii. Gdy doszło do bitwy pod Mentą, Włosi odnotowali straty wynoszące aż 631 poległych, podczas gdy w zasadzie pokonani Francuzi odnotowali straty wynoszące zaledwie 37 żołnierzy. Zestawienie to dobrze oddaje dysproporcję między ambicjami włoskiego dowództwa a realnymi możliwościami operacyjnymi armii w warunkach frontu alpejskiego. Nieco lepiej sytuacja przedstawiała się w Etiopii, gdzie Włosi dysponowali oddziałami zaprawionymi w niedawnych walkach. Wojskom udało się nie tylko skutecznie bronić własnych pozycji, ale również zająć kilka miejscowości w Sudanie oraz brytyjską Somalią. Znacznie gorzej przedstawiała się natomiast sytuacja w innych częściach Czarnego Lądu. Wojna w Afryce Północnej, która miała zagwarantować kontrolę nad brytyjskimi terytoriami oraz szlakami komunikacyjnymi, zakończyła się serią niepowodzeń i brytyjskim kontratakiem. Jeszcze gorzej przedstawiła się podjęta w październiku 1940 roku kampania przeciwko Grecji. Hitler zawsze stawia mnie przed faktem dokonanym, tym razem odpłacę mu tą samą monetą. Z gazet dowie się, że zająłem Grecję. W ten sposób równowaga zostanie przywrócona. Miał powiedzieć Mussolini, licząc na szybki, efektowny sukces. 28 października 1940 roku z terytorium Albanii Włosi zaatakowali neutralną Grecję. Spodziewano się szybkiego triumfu, jednakże Grecy wykazali bardzo duży opór, a w dodatku byli wspomagani przez Wielką Brytanię, co złamało impet ofensywy. Włosi musieli zwrócić się o pomoc do Berlina, co jeszcze bardziej uzależniło faszystowskie Włochy od swojego północnego sąsiada. Na froncie afrykańskim sytuacja również szybko wymknęła się spod włoskiej kontroli. Brytyjczycy przeszli do ofensywy, zajmując Tobruk oraz Cyrenejkę i biorąc do niewoli około 130 000 włoskich żołnierzy. Następnie uderzyli w Afryce Wschodniej, gdzie również rozbili włoskie siły kolonialne. W ciągu zaledwie kilku miesięcy Mussolini mógł się przekonać o tym, że jego kalkulacje były całkowicie błędne. Faszystowskie Włochy były całkowicie niezdolne do udziału w światowym konflikcie. Włochy przestawały być podmiotem, a stawały się przedmiotem europejskiej polityki i co najważniejsze, uzależniały Rzym od Berlina. Mussolini gasł, coraz rzadziej przemawiał, coraz rzadziej pojawiał się w prasie, a wszystkie informacje ustępowały miejsca dominacji północnego sąsiada. Współpraca między Rzymem a Berlinem miała coraz wyraźniej asymetryczny charakter. Niemcy podejmowali kluczowe decyzje strategiczne, podczas gdy Włochy pełniły rolę partnera drugorzędnego, obciążonego własnymi problemami gospodarczymi i militarnymi. Ta nierównowaga była szczególnie widoczna w Afryce Północnej, gdzie niemiecki Afrika Korps pod dowództwem generała Erwina Rommla faktycznie przejął inicjatywę operacyjną i kluczowy ciężar działań wojennych. W tym czasie sytuacja wewnętrzna Włoch stawała się coraz trudniejsza, co było wypadkową m.in. alianckich bombardowań, które dosięgały nie tylko celów infrastrukturalnych, ale również cywilnych. Ludzie byli coraz bardziej zmęczeni wojną, w którą wpędził ich dotychczas podziwiany Duce.
Propaganda faszystowska nadal kreowała obraz silnego i zwycięskiego państwa, jednak coraz bardziej rozmijał się on z rzeczywistością. W prywatnych rozmowach wśród elit politycznych i wojskowych coraz częściej pojawiały się wątpliwości co do sensu dalszego prowadzenia wojny, która wchodziła w nową, znacznie bardziej wyniszczającą fazę. 22 czerwca 1941 roku Niemcy zaatakowały Związek Sowiecki, rozpoczynając największą operację militarną w dziejach świata. I tym razem Führer nie poinformował swojego włoskiego sojusznika, nie zraziło to jednak Mussoliniego, który już 26 czerwca 1941 roku wysłał na front wschodni pierwsze oddziały włoskiego korpusu ekspedycyjnego. Pierwsze sukcesy operacji Barbarossa wydawały się olbrzymie, były zresztą olbrzymie. Niemcy jak w masło wchodzili w tereny Związku Sowieckiego, co na pewien, choć raczej krótki czas poprawiło morale Benito Mussoliniego. Ten jednak pogorszył się gwałtownie 7 sierpnia, gdy lecący nad Pizą samolot, którym podryżował jego syn, Bruno, rozbił się, powodując jego śmierć w wieku 23 lat. Tragedia ta głęboko wstrząsnęła Duce i, jak się powszechnie przyjmuje, odcisnęła silne piętno na jego kondycji psychicznej. Osobiste dramaty nie mogły jednak przesłonić wielkiej polityki, a Benito Mussolini postanowił udać się na front wschodni, by tam odbyć wizytację oddziałów włoskich walczących u boku niemieckiego sojusznika. Gdy 7 grudnia Stany Zjednoczone przystąpiły do wojny przeciwko Niemcom, Włochy 4 dni później wypowiedziały wojnę USA. Wśród części Włochów zapanowało przygnębienie. Wielu z nich miało bowiem krewnych, którzy wcześniej wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych. Amerykanie włoskiego pochodzenia byli wcielani do armii Stanów Zjednoczonych, a następnie wysyłani na teatr działań frontu włoskiego, co miało oczywiście znaczenie nie tylko militarne, ale przede wszystkim społeczno-propagandowe. Otóż Włosi nie chcieli walczyć z Włochami, to było całkowicie naturalne. Nierzadko zdarzało się przecież, że członkowie rodzin sycylijskich czy w ogóle włoskich mieszkali na terenie Stanów Zjednoczonych. Zawsze istniało ryzyko, że może strzeli się do kogoś ze swojej rodziny, do jakiegoś swojego krewnego, co oczywiście we włoskim pojęciu było całkowicie niewyobrażalne i wykluczone i przede wszystkim podkopywało zaufanie do Benito Mussoliniego. Czynnikiem, który coraz silniej podważał poparcie dla Mussoliniego i faszyzmu wśród części Włochów, było ludobójstwo prowadzone przez Niemców przede wszystkim na terenie Europy Wschodniej. Włoscy żołnierze oddelegowani na front wschodni zetknęli się z brutalnością działań, której skala przekraczała nawet wcześniejsze doświadczenia z Abysynii. Podążające za Wehrmachtem oddziały Einsatzgruppen, wspierane przez wojsko, policję oraz lokalnych kolaborantów, prowadziły systematyczne egzekucje ludności żydowskiej. Nie były to jednak pojedyncze akty przemocy, lecz masowa, zorganizowana eksterminacja. Do końca 1941 roku na terenach Ukrainy, Białorusi i państw bałtyckich zamordowano ponad 500 000 Żydów. Całe rodziny rozstrzeliwano nad wcześniej przygotowanymi dołami śmierci, a ciała wrzucano do masowych grobów, tworząc obraz przemocy o niemal przemysłowej skali. Relacje o tych wydarzeniach docierały do włoskich żołnierzy, a następnie do ich rodzin w kraju, wywołując narastające poczucie wstrząsu i moralnego dystansu wobec niemieckiego sojusznika. W tym wypadku coraz trudniej było mówić o tym, że to wspólna wojna, że ta wojna ma wspólne cele. Dla wielu Włochów bowiem okazało się, że ten konflikt nie ma ani wspólnych celów militarnych, ani tym bardziej moralnych. Czy Duce akceptował tę politykę? Tego jednoznacznie stwierdzić nie można. Istnieją przesłanki wskazujące, że włoskie oddziały otrzymywały polecenia obejmowania ochroną prześladowanych Żydów, zwłaszcza na terenach Grecji i Jugosławii. Podobnie sytuacja wyglądała w okupowanej przez Włochów części Francji, gdzie deportacje ludności żydowskiej były początkowo blokowane lub znacząco ograniczane. Nie zmienia to jednak faktu, że odpowiedzialność Mussoliniego za sojusz z III Rzeszą pozostaje bezdyskusyjna, a on sam nigdy otwarcie nie potępił działań swojego sojusznika. Tymczasem państwa osi zaczęły ponosić coraz dotkliwsze straty. Sytuacja w Afryce stawała się beznadziejna. Alianci dysponowali przewagą liczebną i technologiczną, a do wojny na coraz większą skalę włączali się Amerykanie, którzy pod koniec 1942 roku stanęli pod Tunisem. Niemieckie oddziały, mimo swej mobilności, doświadczenia i talentu generała Erwina Rommela, ponosiły kolejne porażki, pociągając za sobą również wojska włoskie. Pakt z Hitlerem okazał się dla Mussoliniego ciężarem, którego ten nie był w stanie udźwignąć. Wśród Włochów zaczęła dominować bardzo gorzka refleksja, że człowiek, który przez lata uchodził za nieomylnego, teraz na każdym kroku się myli. Niegdyś potężny Duce stanął na skraju przepaści, która ostatecznie pochłonęła go w 1943 roku.
Krytyczna sytuacja Włoch coraz wyraźniej odbijała się na zdrowiu Mussoliniego. Cierpiał na silne dolegliwości żołądkowe i krwawe wymioty, przez co podejrzewano u niego nawet raka. Gwałtownie schudł, stając się cieniem dawnego siebie. Do przeszłości należały już słynne spotkania z tłumami, ostentacyjne pozowanie z nagim torsem czy liczne romanse, które przez lata budowały mit niezwyciężonego Duce. Początek 1943 roku przyniósł kolejne katastrofalne wieści. Alianci coraz mocniej bombardowali włoskie miasta. 23 stycznia padł Trypolis, a niebawem skapitulowała armia generała Friedricha Paulusa pod Stalingradem. Informacje o fatalnym stanie włoskiej armii docierały do opinii publicznej. Gwiazda Mussoliniego coraz bardziej słabła. 7 kwietnia 1943 roku Duce ponownie spotkał się z Hitlerem. Włoski dyktator sprawiał już wrażenie człowieka wyczerpanego i przygniecionego wydarzeniami. Miesiąc później wygłosił swoje ostatnie wielkie przemówienie, starannie wyreżyserowane i przygotowane propagandowo, z wcześniej zgromadzonym tłumem. Mimo to reakcja społeczeństwa była w dużej mierze chłodna i obojętna. Coraz więcej Włochów przeczuwało, że dni faszystowskiego reżimu są policzone. Brutalne zdarzenie z rzeczywistością nastąpiło 10 lipca 1943 roku. To właśnie wtedy doszło do desantu na Sycylię, gdzie wylądowało około 150 000 alianckich żołnierzy. Mimo tego, że Włochów było tam 2 razy więcej, nie mieli już oni motywacji do walki. Co więcej, Amerykanie bardzo sprytnie użyli przeciwko Włochom oddziałów złożonych z amerykańskich Włochów, co spowodowało, że niejednokrotnie dochodziło do fraternizacji między atakującymi a obrońcami. Dalsze wydarzenia potoczyły się błyskawicznie. 19 lipca alianci zbombardowali Rzym, a tego samego dnia Mussolini spotkał się z Hitlerem, który próbował podtrzymać go na duchu opowieściami o Wunderwaffe, cudownej broni mającej odmienić losy wojny. W samych Włoszech coraz więcej faszystów oczekiwało jednak, że Duce sam ustąpi, dając reżimowi szansę na polityczne przetrwanie. Mussolini trwał jednak na swoim stanowisku aż do 24 lipca 1943 roku. Tego dnia o godzinie 17 w Palazzo Venezia w Rzymie zebrała się Wielka Rada Faszystowska. Atmosfera była nerwowa i napięta. Samo spotkanie od wielogodzinnego monologu rozpoczął Benito Mussolini. Później głos zabierali kolejni członkowie Rady, aż w końcu około 3 nad ranem przystąpiono do głosowania nad odsunięciem Duce od władzy. 19 członków opowiedziało się przeciwko niemu, 7 poparło jego dalsze rządy, a 1 głos uznano za nieważny. Gdy spotkanie dobiegało końca, jeden z obecnych na sali miał jeszcze krzyknąć "Saluto al Duce", co Mussolini skwitował obojętnym gestem ręki. Jego władza po 2 dekadach właśnie dobiegła końca. Oczywiście nikt nie zakładał, że Mussolini po prostu wycofa się z polityki. Już o 7 rano pojawił się w Palazzo Venezia i jak gdyby nigdy nic kontynuował swoje obowiązki. Kilka godzin później przyjął japońskiego ambasadora, a po południu udał się do króla, licząc, że uda się jeszcze odwrócić bieg wydarzeń. Monarcha na wieść o przyjeździe Mussoliniego wpadł w olbrzymie zdenerwowanie. Viktor Emanuel III nie był z zasady zbyt silnym człowiekiem, jednakże tym razem postanowił zachować spokój i oznajmił Mussoliniego, że jego sytuacja jest nie do odwrócenia. Il Duce został wyprowadzony z pałacu, przejęty przez karabinieri, którzy wywieźli go do koszar w Trastevere, a 27 lipca 1943 roku przewieźli go na wyspę Ponza. Władzę i misję utworzenia nowego rządu król powierzył Pietro Badoglio. Wybór ten budził jednak poważne wątpliwości. Był on nie tylko lojalnym faszystą, ale również jednym z odpowiedzialnych za użycie gazów bojowych przeciwko ludności cywilnej w Abysynii. Miał więc na sumieniu ciężkie decyzje, a przy tym nie cieszył się opinią wybitnego stratega. Wieść o upadku Mussoliniego wywołała we Włoszech olbrzymią euforię. Ludzie atakowali budynki rządowe, niszczyli symbole władzy faszystowskiej, jednakże trudno mi ją osobiście zrozumieć i trudno mi ją dokładnie wyjaśnić. Człowiek, który przez blisko 2 dekady był na ustach każdego obywatela Włoch, który był traktowany jak przywódca, il Duce, nagle stał się wrogiem publicznym numer 1. Trudno w tym przypadku nie mówić o pewnym pragmatyzmie. W kraju zapanował chaos i swoisty stan zawieszenia. Badoglio wraz z królem grali na zwłokę, nie podejmując ani rozmów pokojowych z aliantami, ani nie zrywając sojuszu z Niemcami, którzy stopniowo przerzucali swoje dywizje na Półwysep Apeniński. Dopiero po zajęciu Sycylii przez aliantów sytuacja uległa przyspieszeniu. 3 września 1943 roku podpisano warunki kapitulacji, które ogłoszono dopiero 8 września. W tym czasie Badoglio, rodzina królewska i niektórzy dygnitarze postanowili opuścić Rzym i pozostawić go na pastwę niemieckiej reakcji. Ten krok został szeroko odebrany jako zdrada, jako ucieczka.
oraz symbol upadku państwa. Odpowiedź Niemiec była natychmiastowa. 10 września oddziały feldmarszałka Kesselringa zajęły Rzym przy stosunkowo niewielkich stratach w samej operacji. Znacznie większe żniwo przyniosły późniejsze represje i egzekucje. Tam, gdzie włoskie jednostki stawiały opór, dochodziło do brutalnego odwetu. Na wyspie Kefalinia Niemcy przeprowadzili egzekucję 12 000 włoskich żołnierzy. Szacuje się, że do niemieckiej niewoli dostało się aż 600 000 Włochów. Część z nich wywożono do obozów koncentracyjnych, a inni byli siłą wcielani do niemieckich formacji zbrojnych. Włoska armia przestała istnieć. Tymczasem Benito Mussolini przebywał w górskim hotelu Campo Imperatore, do którego przewieziono go pod koniec sierpnia 1943 roku. Już 12 września, zaledwie 4 dni po ogłoszeniu kapitulacji Włoch i ucieczce Badolia, w pobliżu hotelu wylądowały niemieckie szybowce oraz niewielka awionetka. Widok maszyn z czarnymi krzyżami nie wzbudził jednak entuzjazmu Il Duce. Wokół operacji Eichen rosło wiele mitów i legend, tworzonych przede wszystkim przez uczestnika tej operacji, czyli SS Hauptsturmführera Otto Skorcenego, który wykreował wokół siebie aurę najniebezpieczniejszego człowieka w Europie. W rzeczywistości jednak akcja ta była dużo mniej spektakularna, aniżeli przedstawiała to późniejsza propaganda. Hotel znajdował się wprawdzie wysoko w górach, jednak cały region pozostawał pod ścisłą kontrolą Niemców. Włoskie siły były zdezorganizowane, państwo pogrążone w chaosie, a monarchia i nowy rząd praktycznie utraciły autorytet. Mussolini nie palił się do ponownego spotkania z Hitlerem, jednakże Skorceny nalegał na to, aby czym prędzej przeprowadzić ewakuację. Tym samym Duce został przewieziony najpierw do Pratica di Mare, skąd odleciał do Wiednia, a stamtąd do kwatery głównej Hitlera w Wilczym Szańcu. To właśnie tam dowiedział się, że stanie na czele nowego państwa, czyli Włoskiej Republiki Socjalnej. Samo spotkanie zostało uwiecznione na taśmie filmowej. Na zachowanych nagraniach widzimy salutujących Mussoliniemu oficerów niemieckich, obecność najwyższych dygnitarzy III Rzeszy, w tym Hermana Göringa, a także pełne pozornej serdeczności relacje między włoskim Duce a Adolfem Hitlerem. Obaj przywódcy wymieniają uśmiechy i uprzejmości, starając się sprawić wrażenie pewnych siebie oraz zjednoczonych wspólnym celem. W rzeczywistości była to jednak w dużej mierze dobra mina do coraz gorszej gry. Za propagandową fasadą kryły się rosnące napięcia, świadomość pogarszającej się sytuacji militarnej oraz coraz wyraźniejsza zależność Włoch od potęgi III Rzeszy. Mussolini zgodził się na propozycję Adolfa Hitlera bardzo niechętnie, mając świadomość, że będzie już wyłącznie cieniem dawnego przywódcy i całkowicie zależnym od Niemców wykonawcą ich polityki. 18 września 1943 roku ogłosił swoją decyzję w przemówieniu radiowym nadanym z Monachium. Wraz z nowym państwem Mussolini otrzymał nowy aparat władzy, który aktywnie uczestniczył w represjach, deportacjach i zbrodniach realizowanych przez III Rzeszę. Siedzibą Duce została Villa Feltrinelli w Gargnano nad jeziorem Garda, położona niedaleko miasta Salò. To właśnie od jego nazwy przyjęło się potoczne określenie Nowej Republiki. Najbardziej haniebnym okresem w historii tego marionetkowego państwa było bez wątpienia przystąpienie Włochów do realizacji tzw. ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Wprawdzie wcześniejsze ustawodawstwo rasowe we Włoszech wprowadziło regulacje ograniczające prawa ludności żydowskiej, jednak ku niezadowoleniu Hitlera, zarówno społeczeństwu włoskiemu, jak i samemu Mussoliniemu, daleko było do skrajnego antysemityzmu. W pierwszych latach rządów Benito Mussoliniego Żydzi włoscy byli w bardzo dużym stopniu zintegrowani z włoskim społeczeństwem, niektórzy z nich nawet popierali faszyzm. Wszystko zmieniło się jednak w 1938 roku, gdy wraz z zacieśniającym się sojuszem między Rzymem a Berlinem w państwie włoskim Benito Mussoliniego wprowadzono ustawy rasowe wymierzone w Żydów. Zakazywały one m.in. zawierania małżeństw mieszanych między Żydami a Aryjczykami, pracy Żydów w administracji państwowej, wojsku i szkolnictwie oraz uczęszczania żydowskich dzieci do szkół publicznych. W kolejnych latach prześladowania miały przede wszystkim charakter administracyjny. Zarówno włoskie urzędy, jak i zwykli Włosi nie chcieli jednak specjalnie przyłączać się do nowej antysemickiej polityki. Po 1943 roku sytuacja uległa radykalnej zmianie. Marionetkowa republika nie miała w praktyce możliwości sprzeciwu i była zmuszona podporządkować się żądaniom Berlina. Od tego momentu rozpoczął się właściwy etap Holokaustu we Włoszech. Rozpoczęto systematyczne aresztowania Żydów. Tworzono obozy przejściowe m.in. w Fossoli. Organizowano deportacje do obozów zagłady, w tym głównie do KL Auschwitz. Jednym z najbardziej znanych wydarzeń była obława zorganizowana na terenie rzymskiego getta, koordynowana przez szefa tamtejszego gestapo Herberta Kaplera.
jej wyniku kilkuset Żydów zostało deportowanych do KL Auschwitz i tam w większości zamordowanych. Spośród ponad 40 000 włoskich Żydów od 7 do 8 tysięcy zostało zamordowanych w niemieckich obozach zagłady. Liczba ofiar była więc w porównaniu z innymi częściami Europy stosunkowo niewielka, co w dużej mierze wynikało z postaw części włoskiego społeczeństwa, które ukrywało swoich żydowskich współobywateli w domach. Jeśli chodzi o rolę Kościoła w pomocy dla włoskich Żydów, to jest to zagadnienie dość skomplikowane. Ówczesny papież Pius XII nie miał natury konfrontacyjnej i zazwyczaj przyjmował bierną postawę. Mimo to w Watykanie, na terenie bardzo małego państwa, które liczy sobie 44 hektary, schronienie znalazło 477 Żydów, a pozostałe tysiące, zgodnie z wolą papieża, były przechowywane na terenie klasztorów i kościołów rozsianych na terenie całych Włoszech. Ponadto Republika Salò miała niewiele do powiedzenia. Jej terytorium było mocno okrojone, a wszelkie decyzje polityczne i wojskowe podejmowali Niemcy. Dużo energii poświęcono zaś na zemstę względem wrogów Mussoliniego. Część z nich osądzono, a nieobecnych skazano zaocznie. Łaski nie okazano nawet dla takich postaci, jak dotychczasowy minister spraw zagranicznych Galeazzo Ciano, który prywatnie był zięciem Benito Mussoliniego i jako jedyny podczas egzekucji postanowił spojrzeć w twarz swoim egzekutorom. Informacja o procesie pokazowym przedostała się do opinii publicznej. Dla Włochów podniesienie ręki na rodzinę było niewybaczalną zbrodnią, a Mussolini jeszcze bardziej stracił w oczach swoich krajanów. Tymczasem na początku 1944 roku alianci przystąpili do szturmowania linii Gustawa, czyli systemu niemieckich fortyfikacji, które zamykały drogę na Rzym. Mimo wielu ataków sytuacja okazywała się beznadziejna. Alianci nie mogli zdobyć tych miejsc, nie mogli pokonać zaciekłej defensywy Niemców. W desperackiej próbie przełamania oporu alianci zdecydowali się nawet na zbombardowanie klasztoru na Monte Cassino, decyzję do dziś budzącą kontrowersje, zwłaszcza że początkowo ułatwiła ona Niemcom organizację obrony w ruinach. Podobnych przykładów zniszczenia włoskiego dziedzictwa kulturowego było więcej. Mimo to alianci byli przez większość społeczeństwa postrzegani jako wyzwoliciele, choć ich zachowanie nie zawsze odpowiadało temu wizerunkowi. Dochodziło do grabieży i gwałtów na ludności cywilnej. Na tym tle szczególnie dobrze wypada sylwetka żołnierzy II Korpusu dowodzonego przez generała Władysława Andersa. Polacy przez cały okres kampanii cieszyli się nieprzerwaną sympatią Włoch, co wynikało zarówno z ich dyscypliny, jak i podejścia do ludności cywilnej. Największą popularność zdobywali jednak komunistyczni partyzanci, którzy masowo zaczęli organizować się w miastach i wsiach północnych Włoch, przedstawiając siebie jako reprezentantów prawdziwej Italii. Trudno dziś jednoznacznie ocenić, ile było w tym ideowego zaangażowania, a ile zwykłego pragmatyzmu. Lewicowy ruch oporu rozwijał się od przełomu 1943 i 1944 roku. To właśnie jego członkowie śpiewali słynną piosenkę Bella Ciao, która stała się nieformalnym hymnem antyfaszystowskim na całym świecie. Romantyzowanie włoskich komunistów było jednak dużym uproszczeniem. Wśród partyzantów nie brakowało oportunistów, ludzi szukających zemsty czy zwyczajnych przestępców, próbujących wykorzystać wojenny chaos. 18 maja 1944 roku polscy żołnierze zdobyli Monte Cassino, otwierając tym samym aliantom drogę na Rzym. Stolica Włoch została zdobyta przez Amerykanów 4 czerwca 1944 roku, a alianci mogli przystąpić do dalszej ofensywy na północ. Nasilały się także walki partyzanckie. Wycofujące się oddziały niemieckie pozostawiały za sobą ślad terroru i licznych egzekucji. Szczególnie na północy kraju symbolem tych zbrodni stało się Marzabotto, gdzie Niemcy zamordowali blisko 2000 cywilów. Tymczasem Mussolini przypominał więźnia własnego państwa, pozbawiony realnej władzy, spędzał czas z rodziną i oddawał się pisaniu. W kwietniu 1944 roku udał się do Bawarii, gdzie po raz 16 spotkał się z Adolfem Hitlerem. Ostatnie spotkanie obu dyktatorów miało miejsce 20 lipca 1944 roku w Wilczym Szańcu. Hitler przyjął wtedy Mussoliniego z ręką na temblaku. Kilka godzin wcześniej doszło do nieudanego zamachu na jego życie. Był to jednak moment, w którym los III Rzeszy wydawał się już w dużej mierze przesądzony. Jesienią 1944 roku front we Włoszech się ustabilizował, by ożywić się dopiero wiosną kolejnego roku. W tym czasie Mussolini przebywał przede wszystkim w Mediolanie, skąd podejmował coraz bardziej rozpaczliwe próby kontaktu z lewicowym ruchem oporu, którego przedstawiciele widzieli się w roli gospodarzy przyszłego państwa włoskiego.
Mussoliniemu prawdopodobnie wydawało się, że jeszcze zdoła odegrać jakąś rolę, nie zdawał sobie jednak sprawy z tego, że wchodzi na ostatnią drogę w swoim życiu. Do spotkania między Il Duce a przedstawicielami ruchu oporu doszło 25 kwietnia w rezydencji arcybiskupa Mediolanu, pełniącego rolę pośrednika. Rozmowy nie przyniosły jednak żadnego przełomu. Mussolini obiecał, że przemyśli sprawę, po czym jeszcze tego samego dnia opuścił Mediolan. Wkrótce znalazł się w okolicach jeziora Como, gdzie postanowił wraz z niemiecką kolumną przedostać się na północ. Nie do końca wiadomo, jak wyglądały tamte wydarzenia. Prawdopodobnie Niemcy ubrali Mussoliniego w niemiecki mundur wojskowy, ale w jaki sposób dostał się w ręce partyzantów, trudno powiedzieć. Albo go rozpoznali, albo to sami Niemcy postanowili wydać Il Duce włoskim komunistom. Faktem pozostaje, że 28 kwietnia 1945 roku Mussolini został przejęty przez komunistycznych partyzantów dowodzonych przez Waltera Audizio i rozstrzelany na mocy decyzji włoskiego ruchu oporu. Okoliczności samej egzekucji do dziś budzą kontrowersje i pozostają przedmiotem sporów historyków. Tego samego dnia wykonano również wyroki na innych faszystowskich działaczach. Wielu z nich miało ginąć z okrzykiem „Niech żyje Duce”. Ciała Mussoliniego, jego kochanki oraz kilku innych faszystów przewieziono do Mediolanu, gdzie 29 kwietnia 1945 roku powieszono je do góry nogami na Piazzale Loreto. Ciała zostały ściągnięte, były zbezczeszczone, ludzie na nie pluli, kopali je, wyzywali. Trudno tak naprawdę zrozumieć tę sytuację. Człowiek, który przez blisko 2 dekady był uwielbiany przez Włochów, w przeciągu dosłownie kilku miesięcy został przez nich absolutnie znienawidzony i stał się prawdziwą personą non grata. Historia Benito Mussoliniego pozostaje jedną z najbardziej paradoksalnych biografii XX wieku. Człowiek, który zaczynał jako socjalista i intelektualista zainteresowany kulturą, ostatecznie stał się dyktatorem odpowiedzialnym za podporządkowanie Włoch Hitlerowi i wciągnięcie państwa w katastrofalną wojnę. W pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej pamięć o Mussolinim była silnie napiętnowana. Nowe republikańskie władze chciały za wszelką cenę odciąć się od faszystowskiej przeszłości. Benito Mussolini był symbolem katastrofy narodowej. Jednocześnie samo rozprawianie się i rozliczanie z faszyzmem nie było pełne. Wielu dawnych urzędników i funkcjonariuszy systemu pozostało w strukturach państwa, a społeczeństwo włoskie było podzielone w ocenie niedawnej przeszłości. W tym kontekście Mussolini zaczął funkcjonować nie tylko jako postać historyczna, lecz także jako element szerszej debaty o odpowiedzialności, pamięci i tożsamości narodowej. Z czasem jego wizerunek uległ transformacji. W przestrzeni publicznej dominowała oczywiście narracja krytyczna. Wskazywano, że Mussolini zniszczył demokrację, uwikłał kraj w II wojnę światową i przyczynił się do zbrodni popełnionych podczas tego konfliktu. Jednocześnie jednak pojawiały się środowiska, które próbowały reinterpretować jego rządy, wskazując na wybrane aspekty modernizacji państwa czy polityki społecznej. Tego typu głosy, choć marginalne, pokazują, że postać Mussoliniego nie została jednoznacznie zamknięta w przeszłości, lecz nadal budzi kontrowersje. Istotnym elementem powojennej historii Benito Mussoliniego było również wykradzenie jego zwłok z anonimowego grobu, a następnie złożenie ich z honorami przez sympatyków faszyzmu, co tylko pokazywało, jak niejednoznaczna, trudna i złożona jest pamięć o tym człowieku. Ostatecznie po latach sporu w 1957 roku jego szczątki zostały przeniesione do rodzinnego grobowca w Predappio. Miejsce to do dziś pozostaje punktem kontrowersyjnym. Przyciąga zarówno turystów zainteresowanych historią, jak i osoby o sympatiach skrajnie prawicowych, co regularnie wywołuje dyskusje we włoskim społeczeństwie. Drodzy widzowie, nasza trylogia poświęcona postaci Benito Mussoliniego właśnie dobiegła końca. I z tego miejsca, z symbolu władzy Il Duce, czyli z Palazzo Venezia, chcieliśmy podziękować za Państwa uwagę, zaangażowanie, wszystkie komentarze oraz pytania. Bardzo raz jeszcze dziękujemy i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Patronami kanału są Emilia Cieśluk, Kuba Szafrański, Hubert Kędziorek, Adrian Giersz, Tomasz Sadurski, Katarzyna Rusnak, Krystian Dziarek, Radosław Kuśmierz, Damian Stasik, Małgosia Drązikowska, Julie Clark, Urszula Babiuch, Paweł Łabno, Ewa Ogrodnik, Marcin Hatys, Michael Fendryś, Dariusz Stelmaczonek, Adrian Flor, Piotr Kośmider, Hubert Walas i Łukasz Papież. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite.